Jak się ma Grzybobranie do grania na fortepianie? Czy Chopin może się znudzić i czy zapis nutowy determinuje w stopniu wystarczającym interpretację dzieła muzycznego? Na te i inne pytania odpowie dziś znakomity pianista Szymon Nering. Zapraszam. Dzień dobry, panie Szymonie. Dzień dobry. Jesień za nami. Chadzał pan na grzyby w minionym roku? Sporadycznie bardzo, bo bardzo dużo koncertów się przeniosło z wiosny na jesień, więc było to nieco utrudnione właśnie z tego powodu, ale udało mi się parę razy nawet z sukcesami. No właśnie, grzyby, czyli las, czyli przyroda. Rozumiem, że to jest taka przestrzeń, która pozwala panu się wyciszyć, być może też przygotować, poukładać w głowie kolejne plany. Rozumiem, że to też ma taką funkcję. Tak, zdecydowanie. Jest to dla mnie właśnie taki powrót do jakiejś normalności i kilka dni w takiej atmosferze właśnie natury, w otoczeniu natury przywraca mi pewien naturalny sposób myślenia, który powinienem mieć zawsze, a niestety jestem z niego wytrącany cały czas, także rzeczywiście w ten sposób to działa. No tak, każdy potrzebuje takiej odskoczni, a zadam panu jeszcze jedno pytanie właśnie z gatunku takich, no może nie intymnych, ale prywatnych. Czy śni pan czasem o tym, co się wydarzyło w 2015 roku? To znaczy konkurs chopinowski, ta noc, kiedy czekaliśmy wszyscy na wyniki. Czy to jest, jeżeli się śni, czy to jest miły sen, czy koszmar? Takich snów nie miewam. Ja nie miewam takich konkretnych snów, natomiast zdarza mi się miewać zupełnie inne. To już nawet strach przywoływać. Jak na przykład mam wyjść na scenę, ale grać na skrzypcach. Koncert Karłowicza. To jest sen, który mi się powtarza czasem. I do wyjścia na scenę wydaje mi się, że wszystko będzie super, natomiast trochę inaczej to wygląda, jak już zaczynam grać. Ale czyli jednak pan ma w ręku skrzypce, tak? Mam w ręku skrzypce. Po raz może drugi w życiu. Rozumiem. No i tego Karłowicza to rzeczywiście jest tam co grać, więc kłopot może być rzeczywiście trudny. No to rzeczywiście, a ten Karłowicz jakoś się pojawia przypadkiem, czy pan lubi akurat muzykę tego kompozytora? Ja tak dobrze nie znam tej bo muzyki. Mógłby być Wieniawski na przykład, prawda? Dokładnie. Mógłby być Wieniawski, mógłby być Szymanowski, z którym jestem dużo bliżej związany, a jest to właśnie Karłowicz w snach. Nie wiem dlaczego. Może kiedyś się to wyjaśni. No, na to liczymy. Ale wrócę na moment do konkursu chopinowskiego, ale także do konkursu Rubinsteina, gdzie też jednak ten Chopin był bardzo istotny dla pana. Nie bał się pan zaszufladkowania, że jest pan takim specjalistą od Chopina, no bo też dokonania fonograficzne również koncentrują się w dużej mierze na Chopinie. Tak, to prawda. Ja myślę, że to jest proces na wiele lat i nie chciałbym być absolutnie kojarzonym przede wszystkim z Chopinem. I jeśli ktoś mnie pyta, co jest moją główną dziedziną w muzyce klasycznej, to po prostu szczera odpowiedź jedyna to jest nie wiem. I cały czas szukam i myślę, że gram w tych latach taki bardzo różnorodny repertuar po to, żeby właśnie znaleźć taką najlepszą ścieżkę na przyszłość. Także myślę, że to są dopiero początki, mam nadzieję. Pytanie jest takie bardziej ogólne już z perspektywy jednak takiego intensywnego życia koncertowego. Czy Chopin może się znudzić? W pewnym sensie niestety często u mnie przynajmniej występuje takie uczucie. Jest to oczywiście moja wina, ale rzeczywiście jest tak, że jest to bardzo ulotny temat i bardzo ulotna muzyka i nie znam drugiej tak ulotnej muzyki do tego stopnia, że można wyjść na estradę będąc przygotowanym na swoim dobrym poziomie i zagrać w zależności od nastroju zupełnie inaczej. Tak na przykład z Beethovenem czy z Rachmaninowem nigdy nie miałem, a właśnie z Chopinem niestety nie rozumiem, jak zrobić, żeby
zawsze być w stanie szczerze się wyrażać w tej muzyce i jest to może największy nawet problem dla mnie. Ciekawi mnie też jakby odpowiedź na pytanie, jakie miejsce zajmuje Chopin w tym procesie właśnie jakby rozszerzania kompetencji pianistycznych. Czy ten Chopin jest takim ważnym krokiem, to może być pytanie retoryczne oczywiście, ale czy to jest taki ważny filar, który stanowi jakby podbudowę do tego rozwoju pianistycznego artysty? Tak, ja myślę, że jest w tym jakiś głębszy sens, że właśnie konkurs chopinowski jest konkursem monograficznym, a nie na przykład konkurs Czajkowskiego czy jakiś inny konkurs. Myślę, że być może w Chopinie może nawet najwięcej jest wymagane od pianisty w sensie takiej pełni umiejętności i pianistycznych oczywiście, ale przede wszystkim muzycznych i jeszcze ten dodatkowy element, o którym mówiliśmy, tej kontroli własnych emocji, który przecież jest bardzo istotny potem przez całe życie, jeśli chce się być koncertującym muzykiem. A gdyby Pan miał procentowo określić te etapy pracy nad danym utworem, właśnie jak wiele czasu Pan poświęca na te prace przygotowawcze, czyli właśnie zapoznawanie się z wersjami, ewentualnie właśnie czytanie komentarzy, patrzenie na tekst tak w sposób bardzo, bardzo krytyczny, a ile już potem na szlifowanie, no nie mówię technikaliów, czyli nie wiem, trudnych przebiegów, ale właśnie szlifowanie interpretacji. Jak to się rozkłada w Pana podejściu do pracy nad utworem? No to bardzo zależy, bo zależy to od utworu przede wszystkim. Zazwyczaj jest tak, jeśli biorę wczesny utwór danego kompozytora i to tutaj mógłbym wymienić wiele przykładów, gdzie to się sprawdza, to mniej skupiam się na początkowej analizie tego utworu, a bardziej skupiam się na nauczeniu się dosyć szybko treści, w sensie nutowej treści i bardzo dużo rzeczy przychodzi tutaj intuicyjnie. Nie wymaga to często takiej bardzo wytężonej na samym początku uwagi od wykonawcy. Dopiero później wchodzimy w następne detale i tutaj już tam jest niekończąca się praca. Natomiast nie wymagają takie utwory wczesne kompozytorów często takiej wstępnej analizy, albo przynajmniej dla mnie to tak wygląda. Natomiast jeśli biorę utwory takie jak na przykład późna twórczość Chopina, to bardzo trudno jest zrozumieć wszystko intuicyjnie. Trzeba mieć niezwykle, nie wiem, czystą świadomość, żeby to wszystko intuicyjnie poczuć, bo jest to tak bardzo skomplikowane również intelektualnie, poza tym, że wszystko szczere i nigdy tam nie ma jakiegoś właśnie intelektualnego fałszu, natomiast jest to również bardzo skomplikowane kompozycyjnie, prawda? Także tutaj najlepiej chyba dla mnie działa taka metoda, że najpierw analizuję utwór pod kątem formalnym, pod kątem tego, jak ja bym go słyszał w swojej głowie, a później dopiero uczę się tekstu, bo to jest akurat najmniejszy problem i następuje cała ta dalsza faza pracy i później oczywiście faza dopracowywania detali, która jest naturalna i która się też właśnie nie kończy nigdy, natomiast do tego trzeba mieć pewną bazę i to jest dla mnie ważne. Chciałem jeszcze, zmierzając do zakończenia naszej rozmowy, zapytać, czego Pan ostatnio ciekawego słuchał? Może poza Szymanowskim i Chopinem, o ile w ogóle Pan tego słucha. Tak zupełnie ostatnio, ale jeszcze nie powinienem tego mówić tutaj, nie dopada, ale tak zupełnie ostatnio nie słuchałem w ogóle muzyki klasycznej, bo troszkę w związku z lockdownem wypadłem z obiegu. Natomiast był mi potrzebny odpoczynek i właściwie słuchałem bardzo dużo polskiego i zagranicznego rapu. A świetnym muzykiem, w ogóle świetnym muzykiem i cała oprawa muzyczna dotycząca tego twórcy jest też interesująca. To jest taki raper amerykański Mac Miller, którego właśnie ostatnio
najwięcej słuchałem. Nie mam niestety żadnych innych ciekawych rekomendacji. Ale tę rekomendację na pewno chętnie poznam. Może też kiedyś jakieś plany z Jakubem Orlińskim będziecie mieli, żeby w tę stronę pójść, prawda? Może. To tak. Możliwe. Zobaczymy. Bardzo chętnie. Proszę dać znać, jeżeli coś takiego będzie. Natomiast czy właśnie w tych ostatnich miesiącach coś ciekawego do czytania może pan polecić? Tu akurat więcej, tak, bo oczywiście nie jest to żadne odkrycie, ale po prostu znalazłem w końcu czas na to, żeby przeczytać Czarodziejską Górę i wydaje mi się, że to jest po Idiocie Dostojewskiego jest to dla mnie taka chyba najważniejsza książka, jaką przeczytałem, bo rzeczywiście miałem dokładnie to samo wrażenie, że zmieniła część mnie i jakby stałem się innym człowiekiem po jej przeczytaniu. No ale to jest oczywiście klasyka, także nie trzeba tego polecać. Ale jestem rzeczywiście na takim etapie też, że czytałem sporo klasycznej literatury. No, Hermana Hesse, właśnie Tomasza Manna, z takich mniej klasycznych dzieł. Co ja ostatnio czytałem jeszcze? A, wiem, zacząłem czytać listy Andrzeja Czajkowskiego, bo zainteresował mnie tym Maciek Grzybowski i to na pewno będzie bardzo ciekawa lektura, ale jeszcze nie skończyłem, więc nie chcę za wiele mówić, ale polecam już. Panie Szymonie, bardzo dziękuję za rozmowę o Chopinie, grzybach i nie tylko. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że na koncertach będziemy się widywać coraz częściej. Trzymam kciuki za plany nagraniowe, no i także za plany koncertowe. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.